Cześć. Dzisiaj tak, biorę się za malowanie tego na gotowo. Tu wisi ciągnik zamaskowany trochę, chociaż to będę na niskim ciśnieniu jechać, że za dużo tutaj się nie napylę, myślę. Dobra, na statyw kamerę wezmę. Tutaj wszystkie akcesoria co do tego mam. Aha, widzicie, tu mam kartkę, bo to trochę wam poopowiadam, a sobie kilka punktów tutaj napisałem, żebym nie zapomniał. I co? I umieszam farbę. Ja się ubiorę. Aha, jeszcze dobra, wezmę sobie drugi kubek, bo tutaj mam duży, wezmę taki mały, trochę gotowej mieszaniny odleję sobie i tak na koparce tego konia muszę, co był spawany tam przy tokarce, mocowany, zamalować tamte miejsca, to idę sobie jeszcze tamto przygotuję i wtedy działamy tutaj. Jednak tego konika nie będę tam robić, bo i tak muszę węże odkręcić, rurki pościągać, a to wszystko tak przez niego leży, bym tam musiał to za bardzo jakoś się męczyć, żeby to tam było. Teraz sobie muszę zobaczyć, którą ja tutaj używałem. Nawet nie wiem, patrzę, chyba i jedna i druga była otwierana puszka. Zobaczymy, czy tu coś jest ubrane. Z tej chyba w ogóle nie było ubrane, bo dekielek za ładnie wygląda. Tak jest. To jedziemy z tego. Dobra, może sobie rękawice ubiorę. I teraz tak. Na wierzch to jest farba poliuretanowa, połysk. Kolor jest według RAL 1037, 1037, jak to tam nazywa. I robimy tak. Ja mam mieszadło takie stare od żony miksera. Pierwsze trzeba farbę w puszce rozmieszać. Takie wiecie, chwycenie puszki i takie potrząsanie to jest psu na budę. Nie jesteście w stanie jednorodnej konsystencji uzyskać. I to obojętnie jaka by była farba. W ten sposób to sobie można w aerozolu, w sprayu potrzepać puszką, jak tam jest kulka, to wtedy tak. Trzy do 1 to mamy tutaj. Dobra. Mieszadło będzie dalej potrzebne, to je tu mogę utopić. Tak myślę, ile na to dać więcej, czy dać mniej. Tyle to będę miał. Dobra, naleję najpierw tutaj. O. Cztery setki. Przyjdzie utwardzacz, to będzie z pół litra. Może być mało trochę. Dobra. Damy tutaj na drugą skalę. Puszkę sobie zawsze
Obcieram. I tak, przyniosłem kartę charakterystyki. Czytajcie karty produktu, bo co? Pieniądze wydacie na farbę, jedną czy drugą, zrobicie po swojemu, czy tak jak Wam się wydaje, że będzie dobrze, a się okaże później, jeden z drugim mi pisze, że farba siusiaka warta, że tak powiem, bo po tam roku, 2 czy 3 latach zaczyna odchodzić, łuszczy się, czy jakieś przebarwienia, inne tam dziwne rzeczy się dzieją. No będzie się tak robić, jak to nie jest robione tak, jak producent zaleca. A to jest co tam, kartka czy 2 kartki do przeczytania. I teraz tak, utwardzacz w odpowiedniej ilości, co można wyczytać z karty. Wymieszam. Dobra, chwilę pomieszam, bo to dobra, pomieszane jest. Czas indukcji. Czas indukcji to jest ten czas, co jest po wlaniu, zmieszaniu w sumie farby z utwardzaczem, co ta mieszanina potrzebuje, żeby była mieszaniną roboczą. I teraz tak, przeważnie, bo to różnymi już malowałem, to mówię ze swojego doświadczenia i z tego, co tam się odczytałem w tych wszystkich mądrych dokumentach od producenta farby. Im zimniej na dworze, tym czas indukcji przeważnie jest dłuższy, czyli trzeba wydłużyć. Tak jak teraz na dworze, nawet nie pamiętam ile mamy, tu mam termometr. Co tutaj mam? Tutaj mam 16 stopni, czy nie, 14, no 16 stopni i 14,6% wilgotność powietrza. Jeszcze jest, do tego dochodzi punkt rosy. Punkt rosy to sobie w prognozie pogody można sprawdzić na komputerze czy na telefonie. Dzisiaj mam 5 stopni chyba, a tu podług tego, nawet nie pamiętam, chyba 3 stopnie czy 2 stopnie. Temperatura powyżej punktu rosy, gdzie to, czekajcie. Właśnie. Jest, ale gdzie to piszą? Warunki pracy. Minimalna temperatura podczas aplikacji plus 10 do plus 10 stopni. Aha, bo to minimalna. Wilgotność względna powietrza od 20 do 75%. Temperatura powierzchni powinna wynosić co najmniej 3 stopnie powyżej punktu rosy. Będzie. Dobra, to mi w sumie nie będzie potrzebne. Tutaj gdzieś położę, żeby nie wywiało. I ten czas teraz jeszcze tak właśnie, bo kolega, pozdrawiam kolego Mecalaka, maluje. I dobrze, że maluje, będzie ładniejszy. Źle, bo była farba, rozcieńczalnik i na koniec utwardzacz. Jakoś to będzie trzymać, ale ile czasu? Tego nie wie nikt. Odwrotnie, najpierw farba z utwardzaczem, indukcja, czyli ten czas, żeby to się tak przegryzło. Jak to się przegryzie, to wtedy dopiero rozcieńczalnik. Rozcieńczalnik staramy się też tak dawać
w granicach tego, no tu na kubku też jest w procentach, ile to 10, 5, 20%. Tak, żeby to pasowało. I teraz ten czas indukcji można wykorzystać na spalenie papierosa, jak ktoś pali, jak zimniej to 2, albo ubrać się w odzież ochronną. Odzież ochronna, maska to podstawa. To nie są jakieś takie gówna wodno-rozcieńczalne i to musi być. Ja zawsze kombinezon jeszcze biorę, rękawice też mam na rękach. Po co to ma gdzieś siadać tutaj na mnie ten rozkurz czy odkurz? To nie jest potrzebne. Przede wszystkim maska. No co tam? Jeżeli jest tak, że później już na powłoce, na gotowym tym zauważycie, że się robią dziurki, takie wiecie, o coś takie jakby pęcherzyki powietrza pękały, to jest co? Wydziela się uwięziony rozcieńczalnik, czy tam rozpuszczalnik, co jest w powłoce. Jak jest przede wszystkim, jak jest przedobrzone z rozpuszczalnikiem, to tak się dzieje. Nie jest tak, że z pistoletu jedziecie na powierzchnię, malowanie jakieś i później, bo farba się napowietrzyła i bąbelki są takie i pękają. To nie od tego. To jest, mówię, to jest uwięziony rozcieńczalnik, którego jest za dużo. Tak samo ten czas indukcji, czyli to, co się tam farba musi przegryźć z utwardzaczem, jak jest za krótki, mogą się pojawić na powłoce później już albo w trakcie schnięcia, albo po jakimś czasie, to tam mówię, zależy od farby, jak to, no mówię, różne są mieszaniny, różni producenci, ale takie matowe jakieś plamy, jakieś takie przebarwienia, coś takiego, to są wykwity amin. I to jest właśnie spowodowane tym, że za szybko, że strój jedno z drugim, do tego jeszcze wymieszane jakimś tam patykiem, gwoździem czy elektrodą w pistolet i na powierzchnię. I później się takie rzeczy dzieją, że są jakieś plamy, smugi, przebarwienia, wykwity, no to raczej od tego. No i co? Chyba tyle, kurde. Ja się ubieram. Może jeszcze o piaskowaniu coś też, przygotowanie podłoża. Bo tak, przygotowanie podłoża, ja to muszę na zegarek tylko popatrzeć, ale to jeszcze czasu mam, dobra. Przygotowanie podłoża to jest jakiś tam, obojętnie jaki sprzęt myjemy, czy cokolwiek robimy. No nie śmiejcie się, bo kombinezon mam stary, podarty, no ale to taki jest, to trochę malowania, to nie będę nowego brać. Na początku mycie z odtłuszczaniem przed piaskowaniem. Nie robi się czegoś takiego, że piaskujecie, a tam jakiś podeschnięty smar czy tłusta powierzchnia. Musi być mycie odtłuszczające. Woda, najlepiej z jakimś detergentem, czy krótko mówiąc z chemią agresywną, taką jak jest tam do mycia silników, innych pierdół. Coś takiego. Myjemy najlepiej pod ciśnieniem, a jeszcze lepiej na gorąco. Patrzę, czy to się kamera nie wyłączyła. Nie wyłączyła się. Dobra. Mycie odtłuszczające. W przemyśle to tak na marginesie czasami nawet płyn do naczyń się stosuje, bo płyn do naczyń też jest bardzo dobrym takim odtłuszczaczem, ale to, no dobra,
coś jeszcze, reduktor tu, dobra jest. Mamy umyte, wyschnięte, piaskujemy. Piaskujemy z jednej, z drugiej, wszędzie gdzie się da. Jak ktoś ma zacięcie i czas, to do białej kości. Po piaskowaniu dwie czynności. Odpylenie, czyli odmuchanie tego z grubsza. Najpierw można sobie nawet pierwsze piaskarką odmuchać na zakręconym ścierniwie strumieniem powietrza. Później dokładne wszystkie zakamarki, pistolet do przedmuchiwania na wąż, do sprężarki podpięte. Ile piasku zostaje, to możecie się cofnąć do filmu, jak kabinę po piaskowaniu szykowałem do malowania. Jest taki film jeden. Odpylamy powierzchnię i malujemy podkładem. Podkładem epoksydowym, bo do takich zastosowań no nie ma lepszej alternatywy. Znaczy, metalizacja to tam inny temat. Ale tak, generalnie podkład epoksydowy, na wierzch farba poliuretanowa. Epoksyd, poliuretan. Taka mieszanina na lata. Takimi mieszaninami są 3 konstrukcje jakieś stalowe, przemysłowe malowane, czy w przemyśle stoczniowym. I tam nikt nie poprawia jakiegoś mostu nad rzeką, czy kolejowego, czy statku za 5 lat, bo odłazi. To jest, powłoki są jak jest, wszystko, reżim jest trzymany, wszystkie procedury zachowane, to jest na 20 lat, powiedzmy 15, to jest minimum. Później tam najwyżej jakieś renowacyjne zabiegi się stosuje. Albo i są takie technologie, że jak okręty malują w przemyśle stoczniowym, no to praktycznie jest raz na całe życie malowany statek i kilkadziesiąt lat pływa. W słonym i wilgotnym, czy tam bardzo wilgotnym środowisku, bo to ta wilgoć, co jest w morzu, wszystko przecież na tej stali osiada. No i jeszcze po drodze piaskowanie zapewnia najlepszą adhezję. Adhezja to jest po prostu przywieranie, czy tam przyczepianie się do danej powierzchni, danej powłoki. No tak pokrótce mówiąc. Nie stosujemy szczotek drucianych, obrotowych, czy tam na szlifierkach kątowych, czy na wiertarce. Szczotki nabłyszczają powierzchnię i z tego nic dobrego nie jest. Już lepsze są wszystkie ściernice. Czy papiery ścierne, takie na rzepy, czy jakieś ściernice lamelowe, liście takie tam, wiecie, no tarsza listkowa, taka lamelka. Czy jak samą farbę nie ma jakichś wżerów czy czegoś, no to można używać takie, no mogłem przynieść, to tam na warsztacie mam różne wielkości krążki, takie czarny splot, to jest takie tam syntetyczne włosy murzyna. Ja to mówię, się tam nie tego, że to nie wolno, czy ten włosy murzyna i tyle. To tak samo żona idzie do sklepu kupić przyprawę mieloną, czy takie czarne kuleczki małe, pieprz czarny pisze. I to może pisać pieprz czarny, a nie piszą kopuluj afroamerykaninie. No co byś do sklepu poszedł i paczkę kopuluj afroamerykaninie poprosił? No nie, no jest pieprz czarny, no i czarny to jest czarny, no to taki kolor. Dobra, aha, i teraz tak, bo już się tu zamotałem trochę. Mamy wypiaskowane, mamy odpylone, nie odpuszczamy żadnym rozpuszczalnikiem, żadną benzyną. To już jest powierzchnia po piaskowaniu gotowa do malowania podkładem epoksydowym.
Oczywiście, no wychodzą jakieś tam, że tu trzeba dospawać, tu trzeba wyciąć, spawać element. Najlepiej by to było później tą reparaturkę przepiaskować jeszcze raz te spawy, no i wtedy malować. Malujemy podkładem. Różne są zestawy. Mokro na mokro, czyli podkład. Na to w granicach jeszcze jak się lepi, no to mówię, to wszystko z karty trzeba czytać. Jedziemy albo od razu kolorem, albo trzeba odczekać, tak jak piszą, że nie można na świeżo, trzeba tam dobę, czasami kurczę 5 dni trzeba poczekać, żeby dopiero jechać tym kolorem. I ja tak zrobiłem, raz, że czasu nie miałem i dwa, to tutaj akurat nie stanowi o tym. Jeszcze takie, o, włókno, kurczę, ten telewizor sobie mogłem tu wziąć na rękę, włókno ścierne takie. Jak już miałem tutaj powieszone, całość jest przetarta tym włóknem, bo tym włóknem to ładnie można tutaj dojść, bo ono jest takie, wiecie, grube, na palcach wszystkie spawy, zakamarki przeciągnięte, jedno, drugie, odpylone znowuż. Teraz benzyną ekstrakcyjną wszystko było tutaj przetarte, odtłuszczone, chociaż ja tam staram się tutaj nie macać za dużo rękoma i tak samo świeżo piaskowane nie dotykamy ręką. Zawsze jakąś rękawicę, no też nie od smaru, najlepiej tam świeżą jakąś. Kto piaskował, najbardziej to na blachach widać cienkich jakichś takich pierdółkach, ale gdzieś jak się chwyci, obraca element czy co, kilka godzin, już tak jak palce były, już wychodzi rdza, po prostu pot, w rękach sól i już to nam kwitnie. I no co teraz jeszcze? Farba, jak szukacie, kupujecie epoksydy, podkłady. Im litr farby więcej waży, czyli na przykład macie do wyboru farbę, która litr waży 1,2 kg, a macie farbę, której litr waży 1,7 kg, bierzcie tą, która waży 1,7. Tak samo zawartość części stałych w farbie, to jest w procentach podawane. Im więcej, tym lepiej. Tutaj ta akurat ma chyba 70 czy 70 ileś. Gdzie te kurde, ja tu bez okularów to... Albo to w podkładzie, tylko w tej nie piszą. No też jak w karcie to piszą, o, na jakie te ciśnienie robocze, jak do pistoletu, jaka dysza. Oczywiście się robi tym, co jest, nie? No patrzę, nie widzę tutaj. Przydatność mieszanki 8 godzin tego tutaj mam, że to zdążę na spokojnie. No nie mam tutaj. Ale to w epoksydach jest tak podawane na pewno. Pistolet mam taki jaki mam. Poprzedni mi się rozsypał. No nie stać mnie tam na jakiś kurczę wypasiony. A ten to jest pistolet marki Pistolet. Na moje takie tutaj, ja samochodów karoserii nie maluję, na takie tam aizole grube wystarczy. No i teraz chyba nie wiem co tam jeszcze. Mogę teraz sobie dodać już poliuretanu. I mieszamy.
5% mogę dodać, że to, gdzie ja tą skalę mam, tu 3:1, no, powinno być dobrze. Tu żebym nitro nie dał, bo sobie tutaj jeszcze nitro przyniosłem do mycia narzędzi później. Dobra. I mamy gotowe. Teraz reduktor pod pistolet, tak myślę, czy reduktor sobie zapnę tam na wejście węża. Dobra, teraz wiecie co? Gdzieś kamerę postawię albo wyżej, a może wlezę tutaj na dach od ciągnika i timelapsa z tego zrobimy, bo to no nie za bardzo tutaj, kurczę, mam gdzie z tą kamerą latać, spacerować. To na razie.
No i tak, pomalowane. Pistolet umyłem. Najważniejsze, żeby w pistolecie przy następnej robocie nie było widać, jakim kolorem się poprzednio malowało. I będzie chodzić, aż tego się rozpadnie. Mamy pomalowane. Takie coś wyszło. Nawet robactwo żadne nie siada, przynajmniej nic na razie nie widzę. Ta strona to jest tak po macoszemu, bo tu wiadomo jest obite od jak się łyżkę zamyka i tu jakieś gruz, kamienie. Zresztą tutaj i tak jeszcze będzie wstawka na kciuka. Będę tutaj spawać, ale to już na koparce sobie zrobię. To wyszło tak. Kurde, ja tu nie widzę. Jakoś mi tutaj pod słońce. Ale coś tam jest, jak na żółtym. Widać odbicie. Ja nie wiem, czy to tak... No nie widzę, czy kamerę widać, czy nie widać. Może być tam. O, w sumie nie wiem, czy to będzie widać. Tam widzicie odbicie lustrzane słupa od wiaty, tego co tam stoi. A ten słup jest z 10-11 metrów od tutaj, no widać. I to ładnie widać. Jak umiałem, tak zrobiłem. Od spodu zakamarki wszystkie. Też to, co na początku filmu, te wywody i morały prawiłem, to jest tylko z moich obserwacji, z tego, co mi bardziej doświadczeni koledzy mówili. A warto było słuchać, bo jeden, nie wiem jak on teraz, patrzcie jak tutaj się świeci ładnie. Nie wiem jak on teraz, ale kiedyś to on właśnie technologię malowania okrętów musiał opracować całą i to tak od zewnątrz do wewnątrz, wszystko od stępki po kominy, łącznie z maszynownią, z kabiną kapitana, z ładowniami, czy tam jakieś inne jak były. I to mówię, no od tamtej pory to się taki trochę stałem właśnie fanatyk, zawsze mówię fan, ale atyk dodaję, że jestem fanatykiem zabezpieczeń antykorozyjnych i wymalowań takich przemysłowych, że tak powiem. No ładnie się błyszczy. Nie wiem, czy to na kamerze będzie widać, ale no niebo widać, jak to na żółtym kolorze takie coś się odbija, to będzie dobrze. Jeszcze sobie sprawdzimy, może tutaj na tym, ale powinno być suche już. Palec suchy. To jest, mówię, taka zaleta tu, o. Suche w dotyku, bo odcisk zostawić mogę. Jakbym mocniej to docisnął, to wiadomo, że ten, ale o, palca już nie brudzi. Że pyło suchość jest. Teraz tylko zamknę bramę tu. No i dobra. Pokończone. Utwardzi się, to pojadę wtedy z tym na warsztat.
ciągnik, bo chodziłem tak tutaj pod ładowaczem, ale mam zabezpieczone. No fakt, że tutaj nie ma żadnych zamków i węże, ale przynajmniej tutaj jest odłączona hydraulika, że to mi nie opadnie. Zresztą on nie opada, tutaj ten dobrze się trzyma i no i tyle w temacie. To mówię. Jest następne gotowe. Poskładam to. Znaczy nie wiem właśnie czy składać, bo jeszcze mam tak. Siłowniki do poodkręcania zwęży. Z siłownikami do tego. Wszystkie będą do uszczelnienia brane. Nowe uszczelniacze, żeby to już było zrobione. Siłowniki do pomalowania, rurki do pomalowania. Te wszystkie łapki, tutaj uchwytki takie do mocowania rurek. To, ale tamto sobie zostawię na koniec tutaj, jak będę robić te szelki, bo tam pamiętacie jakie to przekoszone było. Świeci się, kurczę, dobrze. I co? I wtedy no do montażu będę szykować i tyle w temacie. Może jakiegoś mechanika czy tam rzeźbiarza, takiego amatora jak ja, taki film zainspiruje, żeby sprzęta jakiegoś sobie odmalować na wiosnę. Cześć, trzymajcie się.